Ja wiadomo, jak mam modelkę, to lubię tak długo ją taptać. No. Dzień dobry, mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie i właśnie wróciłam z Gdańska, gdzie spotkałam się z inżynierką sanitarną. A ja jako inżynierka drogowa, bo na początku swojej drogi zawodowej pracowałam na terenie rafinerii gdańskiej, nadzorowałam budowę dróg wewnętrznych. Ale to nie o tym będzie. Będzie o tym, że Ilona jest super młodą kobietą, która szuka swojego miejsca w życiu i pracując u dewelopera, no jako ta inżynierka sanitarna, to w weekendy, a i ona właśnie wybudowała mój dom, się okazało, to ona w weekendy, a ja jestem bardzo zadowolona z tego domu, to ona w weekendy jest makijażystką. I ta rozmowa była bardzo taka pozytywna dla mnie, bo widzę, że rośnie nowe pokolenie młodych kobiet, które wiedzą, czego szukają w życiu. Zapraszam. No a w takim razie co Cię tak przyciągnęło do kosmetyków, że mnie dziś pomalujesz? A miałam taki epizod w swoim życiu, tak. Że nie mogłam znaleźć pracy jako świeży absolwent studiów. Tak. No i bardzo długo jej szukałam i w pewnym momencie już stwierdziłam, że wysyłam wszędzie, gdzie się da, bo mój mąż chodził już dawno do pracy, ja cały czas szukałam pracy w zawodzie i nie mogłam jej znaleźć. To przykre. Tak, po prostu było bardzo ciężko, myśmy wtedy jeszcze w Krakowie mieszkali. Aha. I koniec końców wysłałam do Douglasa i zgłosiła się do mnie pani z pytaniem, czy w ogóle potrafię, ja wtedy nie potrafiłam pędzla trzymać w ogóle w ręku. Aha. I poszłam tam jako doradca zapachowy. To był tak zwany, to były takie panie, które w momencie, kiedy był taki okres sprzedażowy, typu przed świętami, przed Dniem Matki, doradzały w wyborze zapachów perfum luksusowych. Ale z racji tego, że sprzedaż mi dość dobrze szła, wkręciłam się w jedną konkretną markę, to była marka Yves Saint Laurent i zostałam konsultantem marki i tam się zaczęłam uczyć wszystkiego. Dziewczyny mnie wszystkiego uczyły od podstaw, bo ja w ogóle byłam przerażona, jak ja miałam komuś podkład nałożyć, naprawdę ja byłam przerażona. Ale nadrabiałam rozmową. No i tak jakoś wyszło i ta miłość do makijażu pojawiła się sama, a potem trafiłam na budowę. I tylko hobbystycznie malowałam koleżanki na wesela. I w 2022 stwierdziłam, że muszę coś zrobić dla siebie i zapisałam się tutaj do szkoły, do Kabuki w Gdańsku i tam już się ta miłość rozwinęła do końca. I szkolę się dalej, uczę się dalej, cały czas się rozwijam. Ale wiesz, że to dobrze, że masz pracę stałą. Tak, no bo to się tak stoi na dwóch nogach i tak. Dopóki to nie będzie rozwinięte. Dokładnie, póki gdzieś tam ta baza klientów się... Znaczy w ogóle tak jak człowiek jest już bardziej rozpoznawany w mieście, no to wiadomo, że jest prościej o klienta. Tak. Ale trzeba sobie na to zapracować. To wymaga czasu. Tak, oczywiście, że tak. Czasu, nauki. No bo to też jest taki zawód, że trzeba cały czas się szkolić, bo te techniki się zmieniają. No ale to jest fajne w tym zawodzie też. No bo to było nudne. Oczywiście, inaczej. że tak. A ile kosztują takie kursy? Bo mówiłaś, że to jest drogie. No takie kursy, no to w zależności, tak? Jeden dzień potrafi kosztować 1000 zł, czyli za jeden makijaż 1000 zł, tak? Za taki kurs. Ale też zależy u jakiego wizerzysty, tak? Im bardziej popularny jest wizeżysta, ma jakieś swoje autorskie techniki, to też jeden dzień potrafi kosztować 2500, 3000, tak? Także to jest, no zresztą ja się nie dziwię, tak? Gdzieś tam wszyscy zdobywają te doświadczenie, inwestują w siebie, żeby potem też móc na tym zarobić. Gdzieś to się nie bierze znikąd. Ale mówię, bez stałej pracy myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, tak?
Kosmetyki to wszystko kosztuje. Pędzle też, tak? Dobre pędzle to jest w ogóle podstawa. To ile tysięcy jest w tych pędzlach? O Jezu, Co tu nie. stoi? Wolę nie mówić. Wolę nie mówić. Czy z czego masz te różne pędzle? To jest włosie kozie. Aha. Kozy. A z czego jeszcze się robi? Kucyk pony. Kucyk pony? I tutaj to jest z Aha. kucyka. Bardzo Aha. takie delikatne w Aha. dotyku. A wiewiórka? A wiewiórka jest tutaj. Tu jest wiewióreczka. Wiewiórka to już jest w ogóle mega delikatna. Jest taka Aha. po prostu. To ja mam szczotkę taką specjalną Mhm. do odkurzania obrazów. I A! ona jest właśnie z koziego włosa. O! Tak. No ja sobie nie wyobrażałam, że może makijaż tak długo trwać. Prawda? Ojej. Co prawda ja też tutaj cały czas rozmawiamy, więc to też wydłuża pracę. Masz świetny kontakt z ludźmi, to znaczy nie jesteś taka właśnie zgaszona, grzeczna, siedząca w kącie, tylko pełna... Rodziców też mam takich. Moja mama jest nauczycielem, ale jest takim naprawdę nauczycielem z powołania, Aha. któremu bardzo zależy na dzieciach. Mam mega kontakt właśnie z uczniami, nawet w wakacje. Ona organizuje wycieczki zagraniczne. Już byli w Londynie, w Paryżu. Ojej. Zrobiła też taką wycieczkę raz w jeden dzień do Krakowa i z powrotem samolotem dla tych dzieci. Także no naprawdę ona ma taki mega kontakt bliski no tak. z taką osobą, której człowiek lubi się zwierzać po prostu. No ma coś takiego w sobie. I może trochę to po niej odziedziczyłam, że lubię ten kontakt z ludźmi i on mnie tak wzmacnia. Natomiast też jest we mnie taka namiastka introwertyka, że po takim intensywnym dniu Tak. ja najlepiej dobry film, kanapa i mój mąż o tym dobrze wie, że ja muszę A odpocząć. udaje Ci się już robić takie makijaże na wesela? Tak, mam już pakiety, mam już klientki, tak, Ojej, tak, no to tak. wspaniale. Tak, już mam wypełniony w ogóle sierpień, miałam bardzo pracowity. Wrzesień też zapowiada się pracowicie, z przerwą urlopową. W październiku już też mam pannę młodą, także naprawdę No to nie mogę narzekać. To ja się Bardzo cieszę, się- że mnie, bardzo że mnie pomalujesz. Tak, tak. Weekendowo maluję. I zapraszam modelki też w tygodniu. Moją pierwszą modelką makijażu cery dojrzałej była moja babcia. O, no, Moja babcia też taka światowa kobieta. Teraz właśnie z nami na wakacje jedzie. aha. Jedziemy do Malagi, wynajęliśmy tam sobie apartament. Super. Także na tydzień jedziemy tam. Myślę, że będzie super, naprawdę. No to jak malowałaś babcię, to nie dziwię się, że i podjęłaś się mnie malować. Nie, już. Ja bardzo lubię panie w wieku dojrzałym, eleganckim. Ja nie lubię mówić cera dojrzała, jakoś mnie to tak strasznie. Tak. Wiek elegancki, tak. To O, bardzo to lubię. bardzo pięknie mówi. Tak. Jakoś mi się tak podoba, tak. Makijaż kobiety w wieku eleganckim. A co to znaczy działalność nierejestrowana? To znaczy działalność, która nie jest jeszcze zarejestrowana w żadnej ewidencji działalności. Działalność nierejestrowana to wprowadził w sumie nasz rząd. Nie wiem, kiedy on to w sumie wprowadził, ale polega to na tym, że ilość przychodów miesięcznych nie przekracza połowy. Wcześniej to było właśnie połowa najniższej krajowej, coś takiego, czyli nie? to jest zależne po prostu od przychodu. Tak, Od dokładnie. przychodu. Bo jeżeli przekroczy, to wtedy masz tydzień na zarejestrowanie działalności, nie? Jest coś takiego właśnie. Aha, ale dlatego trzeba mieć kasę. Tak, i do tego trzeba mieć kasę fiskalną, bo właśnie w branży beauty to jest ważne, żeby ta kasa A w innych branżach nie? Zależy w jakich, ale właśnie w branży beauty się tak dostało po łapach. No bo jak na przykład ktoś, nie wiem, mój mąż wykonuje sobie dodatkowo świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków. A no właśnie, takie jest I coś on nie takiego. musi. A ja muszę.
No, to taka rzeczywiście- sprawiedliwość. No to rzeczywiście. Także taka sprawiedliwość to jest. Dlatego tą kasę fiskalną mam i nie muszę się martwić. Mogę sobie z nią dojeżdżać, bo właśnie ja dojeżdżam na takie pakiety ślubne, to właśnie wtedy dojeżdżam na miejsce. A jak to wygląda, taki pakiet ślubny? Jak jedziesz tam? No co, zabieram ze sobą krzesło reżyserskie, pakuję cały kufer wizerzysty i przyjeżdżam na miejsce, tam jestem umówiona, właśnie dogadana z przyszłą panną młodą albo, no zależy, bo czasami to jest tak, że po prostu rodzina pana młodego na przykład też sobie mamy, siostry zamawiają taką wizerzystkę. No to taka seria to ile może? No, ostatni pakiet trwał od 7:30 do 16:00. O rany. 6 osób miałam do pomalowania. O rany. Tak, No to rzeczywiście. 6 osób miałam do pomalowania. Ale ja uwielbiam, w ogóle klimat na pakietach jest świetny, no jest taka podniosła atmosfera, wszyscy się przygotowujemy, panna młoda wygląda pięknie. No, ja osobiście uwielbiam pakiety ślubne. Mega mnie to tak pozytywnie nastawi. Właśnie, jeszcze nie położyłyśmy sobie maseczki na usta. Jeszcze możemy to szybko naprawić. To jest taka Laneige. I też tak samo, jednorazowy aplikator i do śmietnika. Tak samo tuszowanie rzęs też. Jednorazowy aplikator, jedno zanurzenie i do śmietnika, żeby właśnie nie tak, że ktoś zanurzy raz i potem znowu zamoczy, no bo tak naprawdę przenosimy wszelkie jakieś zarazki. To są moje ulubione, one są takimi fałeczkami. Tak sobie idą. I to co się bierze, ile się chce? Tak. Aha. Zawsze każda pani krzyczy, że już starczy, ale potem się okazuje, że wcale nie jest ich dużo. Nie, dobra, nie każda pani, ale moja mama zawsze krzyczy, że dobra, już starczy. A powiedz mi, to trudno się to lepi? Kwestia wprawy. Kwestia wprawy. Mi już idzie to szybciej. A pamiętam moje pierwsze zajęcia w szkole wizażu, to właśnie były zajęcia z klejenia kępek. To było klejenie kępek i konturowanie. I myśmy to robiły 4 godziny i ja sobie wtedy pomyślałam, Jezu, przecież jak ja klientkę pomaluję, będę ją chyba 6 godzin trzymać razem ze wszystkim. No ale okazało się, że jest to kwestia wprawy. Ja sobie używam takich znowu jednorazowych pierścieni, w które właśnie wyciskam klej. No to ciekawa też jest historia. Mąż wstawiał takie piękne krajobrazy górskie. I ja mu Zdjęcia. to polubiłam, tak. Ja mu to polubiałam po prostu na Instagramie. Aha. I on do mnie w ogóle napisał na Facebooku. Aha. No i tak sobie zaczęliśmy pisać. No. Ja miałam bardzo zły humor tego dnia. Z jakiejś nieudanej randki, pamiętam, wróciłam. Byłam wściekła. Mówię, a to popiszę sobie chociaż z kimś. A, czyli on jako pocieszyciel. Tak, powiedziałam, może nie tyle, że pocieszyciel, bo dla mnie to było w ogóle dziwne, że nieznajomy pisze na Facebooku, bo Facebook był taki bardziej od takich znajomości stałych. Tak. I myślę, że gdybym nie miała złego humoru, to bym pewnie nie odpisała tego dnia. A przez to, że miałam zły humor, to mu odpisałam i tak sobie właśnie. Może on teraz słucha, się za głowę łapie. A co to jest? Jakaś tajemnica? Nie. No a jak sobie wyobrażasz w przyszłości? Czy uważasz, że jak to będzie wyglądało? Chciałabym, marzy mi się mój salonik. Salonik taki Chciałabym swój? też, chciałabym, żeby kiedyś było tak, że jak ktoś zobaczy makijaż, to będzie wiedział, że to ja malowałam. Aha. Że to będzie taki mój styl tak naprawdę. Chciałabym dojść kiedyś do tego, ale myślę, że to jeszcze... A powiedz mi, czy ty malowałaś coś, rysowałaś kiedyś? Tak? Aha, no Tak, właśnie. ja zawsze lubiłam. Ja w ogóle ja w takim zawieszeniu byłam zawsze. Ja byłam trochę lewopółkulowiec, trochę prawopółkulowiec, bo ja kocham matematykę. No to jesteś świetnym materiałem na właścicielkę swojego własnego biznesu. No mam nadzieję.
Ale to też jest ciężka praca. Ja naprawdę powiem szczerze, że jeżeli człowiek się nie szkoli, jeżeli się nie rozwija, jeżeli nie praktykuje, bo gdybym ja nie zapraszała modelek zawsze, raz w tygodniu, tak, bo mi się nie zawsze chce, jednak ta praca po 8 godzin dziennie mnie wykańcza i potem jeszcze wracam do domu szybciutko, jem szybko obiad i przyjmuję modelkę, żeby na niej poćwiczyć, ale bez ćwiczeń się nie da po prostu. Żadna szkoła nic Ci nie da, jak nie zaczniesz praktyki. I można spojrzeć teraz, jaka jest różnica. Prawda? Wow, jak nam się oczko otworzyło, od razu podniosło. I nie wygląda to sztucznie, to dalej wygląda jak pani rzęsy, tak? A nie chyba nie wyglądają tak moje rzęsy. Oj tam. Oj tam, oj Ekstra. Myślę, że jest ładnie. Nawet powiedziałabym, myślę, że jest bardzo ładnie. A jeszcze I tak zostałam gwiazdą. Co prawda na jeden wieczór, a Ilona ma nowe zdjęcie do swojego portfolio. Zapraszam za 2 tygodnie, każdego 1. i 15 dnia miesiąca. Do widzenia!